Chciałem powitać Was bardzo serdecznie na spotkaniu modlitewnym w ramach Kościoła Radości Istnienia. Pozwólcie, że na początku powiem kilka słów o naszym Kościele. Chciałbym bowiem, aby osoby uczestniczące w naszych spotkaniach religijnych były całkowicie świadomymi uczestnikami tych spotkań. Radość Istnienia to w skrócie RAI. Stąd też dość często używamy skróconej nazwy w stosunku do naszego Kościoła Kościół RAI. Spotykam się z opiniami niedowierzania. Mamy XXI wiek, a tu powstaje nowy Kościół. Pozwólcie więc, że wyjaśnię. Istotne jest to, w jakim celu powstał nasz Kościół. Kościół Radości Istnienia powstał po to, aby powstrzymać świat przed ateizacją i przywrócić ludziom sens i piękno wiary. Chcemy z jednej strony powstrzymać ludzkość przed odwracaniem się od piękna wiary, oferując światu nową jakość w postrzeganiu Boga, a z drugiej strony chcemy walczyć z bezmyślnym i alogicznym ateizmem, każącym nazywać się współczesną wyrocznią we wszystkich sprawach. Zajmijmy się najpierw kwestią porzucania przez ludzi wiary. Głównym problemem jest to, że ludzie odwracają się od archaicznych, naiwnych i fałszywych religii, czy to chrześcijaństwa, islamu, czy innych, często równocześnie przestają wierzyć w cokolwiek. Odrzucając wiarę, amputują sobie jednak część swojego jestestwa. Odcinają sobie, najczęściej nieświadomie, jedną z najważniejszych części siebie, jaką jest duchowość związana z wiarą, traktując ją jako sferę zbędną, niepotrzebną. Biorą tępą siekierę i ciach. Problem jednak w tym, że duchowość jest człowiekowi niezbędna do pełnego istnienia, a duchowość bez wiary jest płytka, będąc jedynie namiastką duchowości głębszej. Wiara jest naturalnym i wręcz fundamentalnym elementem naszego istnienia i co najważniejsze, nie ma żadnego znaczenia, w co wierzymy, bowiem nasza wiara jest potrzebna wyłącznie nam samym, a nie Bogu. Oczywiste jest to, że Bóg jako wszechmogący Stwórca sam stworzył możliwość i zakres naszej wiary, więc w cokolwiek wierzymy, zawsze pozostajemy w Jego nadrzędnej woli. Jeżeli nie ma w nas wiary i zaufania, nie jesteśmy w stanie otworzyć się na boskie energie wszechświata nadane naszemu dziełu stworzenia przez Twórcę po to, by ci, którzy chcą korzystać z Jego boskiego wsparcia, tej boskiej energii, to wsparcie otrzymywali. Nie jesteśmy w stanie otworzyć się na tę energię bez wiary. Bez świadomej wiary i zaufania w istnienie i działanie oczyszczającej nas i porządkującej nasze życie energii wyższej Boga, nie jesteśmy w stanie doświadczyć działania tej energii. Musimy to zapamiętać. Dlaczego ludzie w różnych częściach świata twierdzą z przekonaniem: uwierzyłem w Jezusa, a On odmienił moje życie. Uwierzyłem w Maryję, Matkę Jezusa, a Ona odmieniła moje życie. Uwierzyłem w Allaha, On odmienił moje życie. Czy uwierzyłem w Krishnę, On odmienił moje życie. Czy w końcu uwierzyłem w Buddę, On odmienił moje życie. Zapytam Was, dlaczego tak twierdzą ludzie zamieszkujący różne części świata? Ludzie wierzący w różnych bogów, w różne siły wyższe, czy choćby wierzący w samo uporządkowanie świata. Dlaczego ludzie ci twierdzą, że odnaleźli sens czy prawdę istnienia, że doświadczają mniejszych lub większych cudów w swoim życiu? Czy może dlatego, że nad różnymi częściami świata unoszą się jakieś latające dywany, a na nich siedzą Jezus, Maryja, Allah, Krishna, Buddha, czy tysiące innych bogów lub bożków? Siedzą i spełniają życzenia swoich wyznawców? Skoro jest latający dywan, to potrzyj teraz lampę, a wyjdzie z niej dżin i spełni Twoje życzenia. Odpowiem Wam, dlaczego ludzie wierzący i modlący się, czyli proszący, odnajdują swoje istnienia spełnione. Dzieje się tak, ponieważ działa ich wiara. Nie tyle przedmiot ich wiary, nie subiektywnie nazywany i czczony przez nich Bóg, a sama ich wiara. Jeżeli w coś wierzysz, jesteś w stanie stosunkowo łatwo otworzyć się na działanie wspólnej dla wszystkich ludzi energii wyższej Boga. Tak Kościół RAI nazywa pewien rodzaj energii wszechświata, która jest dostępna dla wszystkich bez względu na to, w co wierzą. Wierząc, otwieramy się na energię wyższą, naprawczą, oczyszczającą nas. Na energię, która ma moc porządkowania innych przepływów energetycznych wszechświata. Człowiek póki co nie wie, jak działają mechanizmy wiary, ale skoro nasza wiara działa, głupotą czy wręcz idiotyzmem byłoby twierdzić, że jest inaczej.
Tego naturalnego daru Stwórcy nie są jednak w stanie otrzymać osoby odrzucające wiarę. Jeżeli więc na przykład chrześcijaństwo mówi, nie wierzysz w nas, nie wierzysz więc w Boga i pójdziesz do piekła, to ta naiwna, infantylna i fałszywa religia ma na rękach krew milionów ludzi, krew duchową tych, których skazała na duchowe kalectwo. Do tego dochodzi druga, równie ważna sprawa, czyli właśnie ateistyczne, nielogiczne odrzucenie konieczności istnienia przyczyny naszej rzeczywistości, czyli inteligentnego Stwórcy. Ludzie, odrzucając naiwne wyobrażenie na przykład Boga chrześcijańskiego, najczęściej równocześnie w ogóle odrzucają pojęcie Boga, Stwórcy Wszechrzeczy, jako logiczną przyczynę istnienia świata. Popadają tym samym w bubel logiczny jeszcze większy od chrześcijaństwa, a mianowicie w ateizm. Zaczynają myśleć w sposób wyjątkowo ograniczony i nielogiczny, twierdząc, że są przyczyną samych siebie, że nie potrzebują jakiejkolwiek przyczyny do istnienia, a istnienie Boga, skoro go nie widać, należy dopiero udowodnić. Nie zauważają, że istnienie świata jest czymś niesamowitym. Jest genialnie zaplanowanym, genialnie wykonanym i genialnie funkcjonującym mechanizmem, możliwym do wytworzenia jedynie z przestrzeni szerszej w stosunku do naszego świata, z przestrzeni zewnętrznej, z przestrzeni wręcz pozawymiarowej. Z kolei poziom skomplikowania naszej rzeczywistości świadczy o tym, że nasza przyczyna musi posiadać intelekt megageniusza, skoro zgodnie z logiką naszego świata sumaryczny poziom skomplikowania, czyli łącznie intelektu, tej przyczyny, musi być równy lub wyższy od poziomu skomplikowania skutku, czyli naszego dzieła stworzenia. Jakże więc myślący człowiek może odrzucać istnienie zewnętrznej, mega do potęgi mega inteligentnej przyczyny stworzenia, czyli istnienie Stwórcy Boga? Jak w naszym ludzkim uproszczeniu nazywamy umownie tę przyczynę istnienia naszego świata. Odrzucając logikę naszego świata, z której jasno wynika, że nasz świat musi mieć jakąś przyczynę, oraz odrzucając piękno wiary, ludzie ci, czyli ateiści, stają się więc współczesnymi ofiarami dotychczasowych religii. Jak widać, chrześcijaństwo nie musi już palić ludzi na stosie. Wystarczy, że swoim archaicznym, naiwnym i fałszywym nauczaniem, o którym to fałszu powiem za chwilę, powoduje odwracanie się ludzi od siebie, pozbawiając ich wiary, czyniąc ich ateistami. Filozofia Kościoła Rai to całościowa, holistyczna obserwacja i opis świata. Odrzucamy wszelkie nieracjonalne i nielogiczne dotychczasowe religijne przesądy odnośnie Stwórcy, świata i człowieka. Odrzucamy wszelkie religijne, naciągane prawdy oraz wszelkie religijne prawa zbudowane w oparciu o te niby prawdy, nazywając te prawdy i prawa nie tylko archaicznymi i naiwnymi, ale również fałszywymi. Jedynie tam, gdzie religie odnoszą się do ludzkich wartości uniwersalnych, czyli do pojęć miłość, miłosierdzie, nieszkodzenie innym, przyjaźń, współpraca, tam istnieją w zgodzie z faktyczną prawdą świata. Tam jednak, gdzie do opisu świata używają swoich alogicznych wyobrażeń w stosunku Boga do świata i człowieka, tam tworzą religijną przestrzeń urojoną, przestrzeń fałszywą. Kościół Rai twierdzi, że przyczynę istnienia naszego świata, czyli Boga, Stwórcę, możemy odkrywać wyłącznie poprzez dokładną obserwację świata oraz logikę tego świata, czyli w sposób holistyczno-naukowy. By skutecznie odkrywać świat i Boga, musimy więc używać intelektu danego nam przez Stwórcę. Jeżeli nie używamy intelektu, obrażamy Boga. Jedną z największych obraz Boga, wynikającą właśnie z braku użycia intelektu, jest chrześcijańskie oraz islamskie trwanie w prymitywnym zabobonie judaizmu, wymyślonym przez tę religię ponad 3000 lat temu na potrzebę scalenia i zarządzania tworzącym się wówczas narodem żydowskim. Tym prymitywnym oraz logicznie fałszywym zabobonem było przyjęcie przez judaizm, że istnieje coś takiego jak grzech człowieka wobec Boga. Czyli takie postępowanie człowieka, które odbywa się wbrew woli Stwórcy i jest rzekomo nakierowane przeciwko Niemu. To całkowicie sprzeczne z logiką, czyli fałszywe pojęcie grzechu, ślepo przejęło później chrześcijaństwo, budując na tym fundamencie ze słomy i patyków całą swoją religię, tworząc kolejne fałszywe pojęcia odkupienia grzechów i zbawienia od kary za grzechy.
Bez żadnej refleksji błąd ten powielił również także i islam, prymitywna religia arabskich ludów pasterskich, będąca niemal dosłowną kalką starożytnego judaizmu. Kościół radości istnienia uznaje pojęcie grzechu za naczelny zabobon największych dziś religii świata. Nie tylko zabobon fałszywy, ale wręcz szkodliwy dla wspólnej cywilizacji ludzkiej, bo wrogi człowiekowi i naszemu człowieczeństwu. A dlaczego fundament religii rodziny judaizmu jest fałszywy? Dlatego, że każde nasze zachowanie, każdy czyn, każde słowo czy każda myśl wydarza się wyłącznie dlatego, że na to pozwala nam Stwórca jako stworzonym przez siebie obiektom. Każdą mikrosekundą naszego życia realizujemy wyłącznie wolę naszego Stwórcy. Sami, jako przedmiot kreacji, nie jesteśmy w stanie uczynić niczego, czego Bóg nie zaplanował, że to uczynimy. Jest to jednak zaplanowanie wielowymiarowe, wychodzące poza typowy, ścisły determinizm w rozumieniu logiki człowieka. Choćbyśmy nie wiadomo jak się starali, nigdy nie jesteśmy w stanie wyjść poza granice naszego zaprogramowania. Gdybyśmy mogli uczynić coś wbrew woli Boga, musielibyśmy tym samym wyjść poza nasze stworzenie, a jest to już oczywista sprzeczność logiczna. Jak widać, obalenie istnienia pojęcia grzechu człowieka wobec Boga jest banalnie proste. Wymaga jednak użycia odrobiny intelektu, co może 2 czy 3 tysiące lat temu nie było ani łatwe, ani powszechne. Podsumowując, dość już naszej zgody na niczym nieograniczone propagowanie we wspólnej przestrzeni publicznej fałszywych obrazów świata, człowieka i Boga, szczególnie w wersji chrześcijańskiej i islamu. Chwała Wam dotychczasowe religie za odnoszenie się do ludzkich wartości uniwersalnych, wspólnych dla nas wszystkich. Równocześnie hańba Wam religie za profanowanie intelektu otrzymanego od Stwórcy i tworzenie fałszywych obrazów człowieka, świata i Boga. Bóg Was rozliczy. Już zaczął to robić, hurtowo odwracając Waszych wyznawców od Waszych naiwnych i fałszywych Jego wyobrażeń. Niech radość istnienia, moi drodzy, będzie zawsze z Wami.